Jeszcze raz wracamy do Lublina. A co mamy w Lublinie znowu? W Lublinie jesteś z Antkiem, już wiesz, że i z Celiną, już wiesz, że oni będą wyjeżdżać, a ty postanowiłeś zostać w Polsce. Nie. No ale widzisz, że oni się zmieniają. Dobra, bo oni wyjeżdżali. Tak się stało, że przyjechali też Szylichym, taki przystojny chłopak przyjechał. Potem był ministrem komunikacji. W Izraelu. Tak, a potem drugi przyjechał, który był jakimś dyplomatą. Ja już nie pamiętam tych nazwisk. Cwi się nazywał jedna, a drugi się, no nie wiem. Nieważne. I oni zaczęli organizować wyjazdy. Przekupywali ruskich, którzy, przecież wojsko się ruszało między Polską a Węgrami, a Rumunią cały czas. Więc na taką ciężarówkę z wojskiem ładowali te żydowskie dzieci, tych Żydów swoich, tych haluców i wysyłali do Rumunii albo na Węgry. I tam oni czekali na możliwość wyjazdu. Mnie nie przyszło do głowy, że oni wyjadą, ale któregoś dnia patrzę, coś oni przychodzą, oni mają interesy, oni chodzą. Bo ja nie byłem długo w Lublinie. Nie mogłem tam usiedzieć, bo nic nie było. To Schuldenfrei mi załatwił, bo Rola Rzymirski jechał wtedy na inspekcję wojskową do Częstochowy i jeszcze gdzieś, już nie pamiętam gdzie. Więc on mi załatwił w kancelarii, już nie wiem jaka tam była kancelaria, żeby mnie do tego, bo to był 4-osobowy samochód, on jechał z adiutantem i z kierowcą i mnie tam jeszcze dosadzili, jeszcze tam ale też jechała. Mróz straszny, bo ten samochód był nieogrzewany, dojechaliśmy. I ja wyjechałem z Lublina, przyjechałem do Częstochowy. Więc Antek został w Lublinie z Celiną. I nie powiedział, że wtedy się ze mną nie zadawali. Wtedy się ze mną nie zadawali. Nie mówiliśmy o żadnych rzeczach. Zawsze to piliśmy wódkę albo coś, już nie pamiętam dokładnie. A w tej kawiarni spotykaliśmy się na krakowskim przedmieściu. Ładnie ciepło tam było. No i... Ale patrzę, że on ma jakieś nowe znajomości. Ja mówię, Antek, uważaj, czy to nie są szpiedzy rosyjscy, którzy tutaj Żydzi też są szpiegami w NKWD, mówię. Nie, to są pewni ludzie. I on zaczął nawiązywać kontakty. On na przykład znał, nie znał, on tam poznał Zarzyckiego, on tam poznał bardzo dużo ludzi, bo to było bardzo łatwe, bo ten cały PKWN to był taki rząd, który się stał na ulicy. Poznał tych generałów, wicegenerałów. I myślę, że wtedy odbył, może później trochę, ale wtedy już się zaczęło, że ich nie zatrzymywali na granicy w ogóle, tych żydowskich emigrantów. Ja myślę, że już wtedy była jakaś przedwstępna umowa, że za każdego Żyda tyle i tyle, bo była umowa z Polską, że za wypuszczenie Żyda płaci się jakieś pieniądze. Ale myślę, że wtedy to się zaczęło i on zaczął. I Kazik z Irką Lubudu się zabrali i pojechali do tej Rumunii. I patrzę, te wszystkie moje dziewczyny, które znam, nie ma ich. Wsiedli w nocy w te samochody ruskie i pojechali. I Antek z Celiną został. Ale któregoś dnia nie ma Celiny. Ja mówię, gdzie jest Celina? No, pojechał. A ty? Ja tu zostaję, bo ja będę organizował alię z tymi Szylichym, z tymi jak się nie, Mossadu. No i oni przyjechali do Łodzi, tutaj ich było 12 ich było. Założyli kibuc, taki niby kibuc. Na zachodniej? Co? Na zachodniej to było? Nie, jak się nazywa ta ulica? Nie na Jaracza, następna, na Pruchnika. 34, czy może na Jaracza, nie, na Pruchnika 34. Tam na drugim piętrze mieli taki kibuc i stamtąd wysyłali tych ludzi. I Antek miał tutaj te kontakty. Celina pojechała do tej Rumunii czy na Węgry. Nie pamiętam, gdzie ona pojechała. I po paru miesiącach tutaj wróciła, tutaj przyjechała.
była w którymś miesiącu ciąży, ale bardzo źle się czuła. Tutaj przeleżała 2 miesiące tej ciąży i w ostatniej chwili pojechała tam urodzić. I Antek był wtedy w Warszawie, zadawał się z samymi tymi generałami, wiceministrami, bo robił te interesy z wyjazdem. Ja nie mogę powiedzieć, nigdy się do mnie źle nie odnosił, bo jak oni mieszkali, on mieszkał w tym kibucu na Poznańskiej, w Warszawie, to jak nie miałem gdzie spać, jak nawet o 2 w nocy zapukałem, to otworzył. Mimo że miał różne trudności z otwieraniem drzwi, z opróżnieniem pokoju, ale dymnie mniej spałem tam u niego. Także nie mogę nic mu zarzucić.